Siemanko w kolejnym odcinku. To jest Dawid. Dawid tutaj mieszka. Ci, którzy oglądają mój kanał trochę dłużej, mogą Dawida już znać. Prowadzi swój kanał na przekór, także możecie zobaczyć od razu. Zapraszamy serdecznie. Jestem w miejscowości na Frank. Jest to typowo turystyczna miejscowość. Turystyczna na razie bez turystów, chociaż tam jakieś pojedyncze jednostki są, chociaż to pewnie bardziej miejscowi. Czy myślisz, że już przyjechali? Nie no, tutaj widać, że to chyba Rosjanie. No, rozmiary rosyjskie. No, w sumie tak, w sumie tak. Ogólnie plaże tutaj przepiękne. Znaczy przepiękne, no jak na Wietnam ładne. Ładne, naprawdę. Nie ma co narzekać. Chociaż myślę, że ładne plaże to dopiero wam później pokażę. Tam znajomi Polacy, sorry. O! Dobra, pozdrawiam panowie, jak będziecie widzieli. Trochę pogadaliśmy. Dobra Dawid, no to powiedz może, czym się tu zajmujesz, dlaczego jesteś akurat tutaj i dlaczego ludzie powinni przyjechać akurat do tej miejscowości na wakacje. Dobra, no to zacznijmy od tego, czym się zajmuję. Zajmuję się zbieraniem grzybów, szukaniem węży, a kasę mam z uczenia angielskiego. Tak to wygląda. Pracuję teraz przez internet, bo nie muszę dojeżdżać do szkoły i mogę pracować w krótkich spodenkach. Tropikalny luz. Pierwszy powód, dla którego trzeba odwiedzić Wietnam. Dlaczego wybrałem miasto Nha Trang? Bo są ładne plaże, jak powiedział już Piotrek, jak na Wietnam, jedne z ładniejszych. Mamy góry, z trzech stron miasto otaczają góry, jest blisko do dżungli. Miasto chyba około 1 miliona mieszkańców, licząc z przedmieściami, także są rozrywki miejskie, są klimaty wiejskie. Można zjeść tutaj ciekawe rzeczy, ale nie będę zdradzał. Zobaczycie za chwilę, bo ten odcinek dokładnie o tym jest, tylko... Nie wiem, co pani chciała, coś na pewno sprzedać. Także są też takie wiejskie rozrywki, właśnie sprzedawcy na motorkach. Typowy klimat Wietnamu. Kokoski pod palmą. A palm tu nie brakuje, no jest piękna plaża po prostu. Byłem tutaj już przed tym całym syfem, co był, no to powiem wam, że nie pamiętałem, że aż tak ładnie jest. Bo czysta plaża, no chyba, że mają przygotowane już typowo na przyjazd turystów. Mają. Bo jest naprawdę ładnie, posprzątane, pięknie tu jest. No. Dobra, my idziemy się jeszcze kawałek przejść, zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Wylecę sobie jeszcze dronem. Później zaczynamy to, o czym jest ten odcinek. Dokładnie tak. Już się boję. Albo będzie smacznie, albo będzie żyganie. Zobaczymy. Pierwszej rzeczy się obawiam. Pierwszej albo drugiej. Ale później chyba zresztą już dam radę. W razie czego można tu ogarnąć też płukanie żołądka, także nie bójcie się, można przyjeżdżać, degustować. Są dobre szpitale. Dokładnie tak. Piotrkowi włos z głowy nie spadnie. A teraz ma co spać już. Teraz ma co Czasy spać, się zmieniły. Nie to co wcześniej. No i mogliście zobaczyć teraz na dronie, jak pięknie tutaj wygląda. Ale z tych pięknych widoków to już jak na razie koniec. Jedziemy teraz pokazać restaurację z różnymi dziwnymi rzeczami, które można tutaj zjeść.
I od razu na wstępie proszę i zaznaczam, nie negujcie tego, bo to co się tutaj je, to się je tutaj. I wiecie, w Wietnamie jest tak, że tutaj jednej rzeczy, tutaj się je coś, gdzie indziej się tego nie je, w innym kraju też tak jest. Tak jak wam już mówiłem. Po prostu ja chcę wam tutaj pokazać, żebyście zobaczyli, bo o tym będzie ten odcinek. Bierzemy nasze fury i ruszamy szukać ciekawego jedzonka. To znaczy ciekawego, interesującego, może nie ciekawego, bo na pewno założę się, że wielu z was nawet nie pomyślała, że takie rzeczy się tutaj je. No i oczywiście też was weźmiemy do knajpy, gdzie sprzedają psy, no bo to też w tym odcinku chcę pokazać, tylko pokażę, oczywiście jeśli tam nie będę, no ale wam pokażę, jak to tu wygląda. Ja wczoraj, jak byłem w miejscowości Dalat, to miałem dwie takie, ludzie normalnie tam kupowali. No i tyle, no, jedziemy. Ale jeszcze przed tym trzeba kokoska wypić i się nawodnić. Jedziemy teraz kawałek za miasto w specjalnej restauracji, gdzie można dostać specjalne rzeczy. Właśnie przyjedźmy do pierwszej restauracji za miasto. Dawid zamawia węża. Od razu jak przyjedźmy, to zapytaj się, czy chcemy węża. Đúng rồi, bao nhiêu kilo? Ile kosztuje? Zaraz będziemy wiedzieć. Okej. Dobra, pokaż, co tu jeszcze mamy. Można tak. szota krwi walnąć. Węż... Tak? Szot krwi jest też? No, Bloodwine Snake. O, Tutaj masz z żółcią chyba. tak. To są Żółć numery. wypić. Tutaj macie żółwia, można zjeść. Gołębia. Wróbla. Dziką świnię. O, Wróbla tutaj też. jeszcze można sobie wróbla zjeść. To normalna knajpa, żeby nie było. No i Dzika tutaj macie jeszcze jeszcze żabę w różnych tych, węgorza. No, ogólnie to jest pierwsze miejsce, do którego zawitaliśmy. Także tu pokażemy węża i jedziemy dalej. Myśleliśmy, że mają więcej rzeczy jeszcze, ale to zaraz w innych knajpach jeszcze sprawdzimy. Tak naprawdę poszukujemy jeszcze wiewiórki, bo też tutaj są. Jaszczurek też można znaleźć. Później ja będę próbował baluta, czyli jak to powiedzieć? Jajko z zarodkiem. Jajko z zarodkiem, właśnie, jajko z zarodkiem kaczki. Głównie się to je, ale drąmordy. Głównie się to je na Filipinach, ale tutaj podobno też jest popularne. No możecie słyszeć tego gościa, co cały czas tak siedzi, no masakra. Na samym końcu siedzi, a tu go słychać najbardziej. Na Filipinach się już je takie prawie, jakbyście jedli już taką kaczkę, która się ma prawie wykluć. Tutaj jest nie aż tak bardzo, ale to też pokażemy wszystko za chwilę. Pan nas zaprosił na kuchnię, żebyśmy sobie mogli zobaczyć tego węża. Jednak nie wiadomo, czy tu kupimy. Ja już kiedyś jadłem, jak byłem tutaj wcześniej. Jadłem już, ale pan mówi, że mają takiego tylko kilogramowego do sprzedania, a my nie chcemy takiego wielkiego. Zobaczyć, jak tu robią. Co tu są? No tu masz na przykład żywe węże. To nie są kobry, to jest chyba sam snake. To w dżungli takiego właśnie widziałem. I to takie robią, co? No ten jest niejadowity. Znaczy, może jest jadowity, ale nie zabije. No i takie węże tutaj robią, przyrządzają. Pan teraz nam przyniósł więcej. Tutaj, moi drodzy, prawda? Wow, O, kobra. tu jest, Kobra. no i tutaj kobrę ma, ale za kobrę 1 500 000. 1 500 000. Ile to jest w przeliczeniu? To będzie $70 za kilogram. O, zobaczcie, rozchyla. O, jest tutaj, no. Ja im pokażę, jak ja złapałem węża, może jakiś rabat. Już zaczyna syczeć. Tutaj pan przygotowuje. Ten zamarznięty akurat.
Zobaczcie, jak zdziera łuski z niego. W Wietnamie się wszystko je. Tutaj pan już głowę odciął, czyści i zaraz będą przygotowywać. O, a co te psy tu robią? No, pieski się awanturują. Dobra, udało nam się wytargować, że może po kawałku po prostu nas sprzedadzą, żeśmy sobie tylko spróbowali. Tak, czekam właśnie. Nie żyję już dawno, ale dalej pracują nerwy. Pan teraz nam jeszcze żółwia proponuje. Chce nam wcisnąć, żebyśmy sobie zjedli. Sup. Sup. 6 stówek za żółwia, no u mnie za 3 stówy przyszło. Także no tu podziękujemy, oni chyba zwietrzyli YouTube. No tak. Tak to bywa. Tak później wygląda, tak na grillu i się je z grilla. No i w sumie zrobiliśmy tak, że zrobił się materiał spoko. Węża jeść nie będziemy, bo po prostu były same wielkie. Trzeba było za dużo pieniędzy za niego zapłacić, a my chcieliśmy tylko spróbować. No ja już jadłem, tak jak mówiłem. Jak byliśmy ostatnim razem, jak byłem tutaj, to właśnie z Dawidem już jedliśmy wtedy. Żółwia też, zupę. Wiem, że dla niektórych, wiecie, to jest coś tam, ale to one są tu hodowane po to właśnie. One są hodowane typowo do jedzenia. No nic, jedziemy dalej. Przyjechaliśmy jeszcze po drodze na wietnamski targ, żeby wam pokazać troszkę też, jak wygląda. Tu nie było tylko jedzenia, ale też inne rzeczy. Do innych knajpek jeszcze wejdziemy później trochę, bo są dopiero otwarte od 17, a jest dopiero 15. Także musimy poczekać. Teraz Dawid wymyślił herbatę z takimi małymi pomarańczkami. Możecie sobie kupić żabę. Mamy dobrą mapkę. Dzisiaj troszkę planowałem, teraz tak, wiecie, nie planowałem, bo to nie da się całkowicie zaplanować, ale napisałem na Instagramie, o, jeszcze nie jesteś na moim Instagramie, serdecznie zapraszam oczywiście, bo tam jest wrzucane wszystko na bieżąco, także można tam dużo fajnych rzeczy zobaczyć. O, jestem właśnie pod siłownią, bo idę zobaczyć, do której jest otwarta, trzeba utrzymać formę, trening w podróży jest bardzo ważny, przynajmniej dla mnie. No i planowałem mniej więcej czasy i powiem wam tak, jeżeli uda się z pogodą, a liczę na to, że naprawdę teraz wybrałem taki miesiąc, że może mi się to udać, jak na razie się udaje, to zapowiada się tak świetna seria i zobaczę dużo więcej rzeczy niż zobaczyłem ostatnio, jak byłem w Wietnamie. Także jest naprawdę duża szansa, że ta seria rozwali system. No i mam nadzieję, że tą serią też kogoś namówię i przekonam do tego, żebym się właśnie wybrał do Wietnamu i sobie tu popodróżował. No i nie myślcie, że noszę sobie taką chustkę teraz na szyi, bo to jest modne. Nie, absolutnie, to jest moja maska, bo niestety trzeba tu nosić w niektórych miejscach. Kotek. W Wietnamie koty też jedzą. Właśnie w niektórych miejscach. Tutaj akurat przyjechaliśmy na wiewiórkę. Wiewiórka się grilluje, zaraz wam pokażę. Później balut się mówi? Balut. Na końcu pojedziemy właśnie do knajpy z psami, ale tam oczywiście jeść nie będziemy, ale wam tylko pokażemy, jak to wygląda i trochę opowiem o tym.
ale wiewiórkę spróbuję, bo sam jestem ciekawy, jak smakuje. To wygląda jak szczur z grilla. Widziałem w Tajlandii. Co do takich jeszcze dziwnych rzeczy, powiedzmy, jakie można zjeść w Wietnamie, no to na pewno są jaszczurki. To jaszczurki pokazywałem wam zdjęcie chyba, jak byłem na pustyni. Jak ktoś nie widział, zapraszam na ten odcinek z pustyni. Fajny, myślę, że wyszedł fajny. I tak samo na północy w górach można zjeść małpę. Tam normalnie też to jedzą małpy z grilla. I ja widziałem zdjęcia już, jak to wygląda. No i nie wygląda fajnie, szczerze powiem. No ale jedzą. No tutaj w Wietnamie czytałem troszkę o tym, dlaczego oni to tak wszystko jedzą. I oni się po prostu tłumaczą tym, że tu była wojna długoletnia, nie było co jeść, jedli po prostu wszystko, co się dało. No i nie ma co ukrywać, ale to jest chyba takie wytłumaczenie, które można zrozumieć. No. Wiem, że niektórzy nie zrozumieją, ale ja jestem w stanie to zrozumieć. Jak? Nie ma co się bawić. Jak smakuje mięso? Nie powiem, że jak kurczak, jak wieprzowina. Dla odmiany. Wieprzowina? Coś nie smakuje jak kurczak, jak wieprzowina. Skóra jest mega gumiasta. No, czyli trzeba obrać ze skóry, co? Trzeba mocno gryźć. Gumiasta, ale dobra. Trochę jak przypalona skórka z kurczaka. Znają się na gotowaniu na MasterChefie. Spróbuję. Ja skórki dziękuję. Podziękuję bardzo. O, tylko jak to oderwać. O, ale jest przyklejona ta skóra. Jak ja to mam odebrać? A nie mają tu? No. Wasze zdrowie, grillowana wiewiórka. Jak wieprzowina smakuje centralnie, no. Dosłownie świniak. Totalnie. Kurde, muszę to nożem. No i dobra, przyjechaliśmy właśnie pod knajpę, w której sprzedają psy. Dokładnie tam widać ten napis, to jest pies w 14 smakach. Dlaczego oni tu jedzą psy? Dlaczego? No tak w wielkim skrócie, bo kiedyś była bieda i głód. Wojna niedawno, wcześniej też nie było łatwo żyć w tym klimacie w dżungli, więc Wietnamczycy nauczyli się jeść to, co złapią. Od nosa do końca ogona. Także wybaczcie wrażliwi, ale tutaj to jest element kultury. Nic się nie marnuje. Te psy też odchodzi się od łapania i kradzieży. No głównie to są wszystko hodowane typowo. Hodowane. Przynajmniej tutaj w mieście. No bo tak naprawdę jak złapią jakiegoś pundelka, no to przecież to jest taki chudy, że tam nawet nie ma co zjeść na nim. A oni są tutaj specjalnie, jest taka rasa do hodowania i takie robią. Ja wiem, że dla wielu osób to jest straszne, no dla mnie też, ale no takie to wygląda w Wietnamie. Oni tutaj jedzą wszystko po prostu. Zresztą mogliście zobaczyć już dzisiaj na filmie parę rzeczy. Jeszcze wielu nie pokazaliśmy, ale mniej więcej wam powiedziałem. I dodatkowo jedzenie psa tutaj to jest coś, że to nie jest dla biednych ludzi. Jest ogólnie drogi tak naprawdę tutaj. I je się jakieś na specjalne okazje tak bardziej, do alkoholu typowo. Nie, że to jedzą tak jak kurczaka codziennie, bo jest drogi, nie jest tak tanie jak kurczak, żeby sobie zjeść. To też, no. No pies wychodzi tutaj drożej od wołowiny, a przynajmniej z tego, co się orientuje. I Wietnamczycy na przykład takiego psa tradycyjnie raczej raz w miesiącu maksymalnie. Tutaj u mnie w mieście to w ogóle nie jest popularne na południu. Trzeba się troszkę też najeździć, żeby taką knajpę znaleźć. Ale jak już to robią, to zwykle, żeby coś świętować albo na koniec miesiąca, bo uważają, że jak coś się odwaliło niefajnego, kiedy zje się psa, to wtedy na psa to przychodzi, tak troszeczkę upraszczając. Także to nie jest zamiast kurczaka, to nie jest tak, że jak zamówicie tutaj kepsa, to dostaniecie psa. No ja właśnie o tym wcześniej mówiłem, że tak parę osób się podśmiechiwało, że nieraz pójdę gdzieś coś zjeść, ciekawe czy psa nie dostałem. Nie ma opcji. Nie ma opcji. Za drogie to mięso jest, żeby tak to, żeby po prostu to tu dostać. Tak, zamiast jakiegoś innego taniego mięsa.
Jeden kolega mi też opowiadał tutaj, nie będę mówił który, żeby później nie miał tam jakichś tych, że po prostu jak go Wietnamczycy zaprosili do siebie na kolację, taką wiecie, lepszą, to oni właśnie kupili psa, bo to była dla nich wyjątkowa okazja. Powiedzieli, że nie chcieli podać czegoś zwykłego, jakiegoś zwykłego mięsa, tylko właśnie wyjątkowo, że on ich odwiedził, to kupili psa. No i tak to wygląda, no. Dla nich, wiecie, no dla nas jest normalne zjeść krowę, kurę lub coś innego, a tutaj to, ale też czytałem o tym, że na przykład w Hanoi ogólnie jest podobno 1000 miejsc, w których można dostać psa, ale, no tak czytałem tutaj na internecie, no, ale że starają się, żeby władze tego zakazały, że po prostu, no żeby nie odbierali źle tego, jak to tam wygląda, ale też ludzie się buntują, że to jest odbieranie jakichś tam praw, że zakazywanie czegoś i tak dalej i że też się na to nie chcą zgadzać, no, także wygląda jak wygląda, no. Myślę, że warto jeszcze wspomnieć, po co faceci wietnamscy jedzą te psy. No jesteśmy w Azji, wiadomo. Na wszystko, na wszystko. Tutaj wszystko się je po to. Jak jesteś facetem, powiedzą ci, że wszystko, tu kiszona kapusta też będzie. Tak, na wszystko. No ja to już słyszałem nieraz, jakie różne jakieś dziwne rzeczy. No nie, co nie zjesz, to będzie od razu, nie? No na wszystko to działa. No. A jeszcze dla tych, którzy są zszokowani, że Wietnamczycy jedzą psy, przyjedźcie do Wietnamu, dajcie Wietnamczykowi do spróbowania ser biały. Zareaguje tak samo, jakby Wietnamczyk tobie podał psa. Dla nich to jest chore w ogóle, że ktoś ser biały będzie jadł. Tak, aż tak? No, oni nie trawią laktozy, mają z tym problemy, im to raczej nie smakuje. Albo pierogi z kapustą i z grzybami dajcie Wietnamczykowi. Też raczej takich kiszonych rzeczy nie lubią. Ja się właśnie zastanawiam, z mięsa jakiego mogli w Polsce zjeść, co, no ale nie, no oni jedzą wszystko w sumie, także... Gołębie. No nie, no wszystko jedzą, wszystko i ich nie zaskoczycie niczym. Dobra, wbijamy do środka, postaram się coś nakręcić. Ogólnie w środku jest pełno ludzi, no. Skuterów jest pełno zaparkowane przed wejściem. Spróbujemy spalić gupa trochę, że chcemy niby coś kupić. Nagramy ile się da i wybijamy. No, tu masz od razu. Tak. Od razu, pani tam właśnie kroi. No, tu macie. Kroi kaj. Znaczy, że jest w 14 smakach. Masakra. No i Dawid zapytał pani, po ile kosztuje, no tam powiedziała taki talerzyk 100 gram 5 zł. Ale to akurat tutaj tanio wyjątkowo, bo jak czytałem na internecie, to było drożej. Ale jeszcze... to i tak 5 dyszek za kilo wyjdzie, to drożej od wołowiny nawet. To z mięsa takiego, homary chyba drożej wychodzą niż coś takiego. Drogo, no. A w ogóle wcześniej wam jeszcze nie powiedzieliśmy, po ile był wąż. Bo wąż to w ogóle był kosmos. Za takiego kilo... Najtańszy 900 000? 900 000, a Kobre powiedział po 1 500 000 za kilo, czyli to jest 300 zł, tak? No, z 300 zeta będzie za Kobrę. Kilo. Kosmos po prostu. Dobra, jedziemy dalej. Przyjechaliśmy teraz do miejsca, gdzie sprzedają baluty. O, baluty dokładnie, to widzicie na ziemi. Niestety się tak dzieje w niektórych miejscach, że coś się zje, to się zrzuca na ziemię. Dobra, Dawid teraz zaprezentuje, jak się to je, bo ja nigdy nie jadłem, także dawaj. Dobra, to robimy cyk. Trzeba najpierw rozbić skorupę na górze. No coś mnie tutaj pani chyba podpuściła. Co jest? No bo żółtko widzę, gdzie jest kaczka, zaraz no się właśnie. Ale nic się nie bójcie, najpierw dosypujemy sobie trochę kombit. No. Okazało się, że jednak to już było złe. Już tu wałek był, już chcieli przyciąć na kaczce. Dawaj następne. Dawaj następne. Zobaczymy, jak następne będzie wyglądało. O, no tutaj mamy. Ojeju. Patrzcie to. Jest tutaj kaczy zarodek w środku. Ładujemy sól z pieprzem. Ojeju. Trochę limonki. Ja nie wiem, że ja dam radę. Trochę limonki do smaku i teraz przychodzi najlepsza część. Walimy szota z wody kaczkowej. Oj, dawaj. Dawid jest świrem. O kurde, 40 V minimum, moi drodzy. Nie prowadzić potem motoru. No i po opaleniu
tej wody z jajeczka, która smakuje tak naprawdę jak rosół. To wygląda dużo gorzej. No wygląda strasznie, no. Wygląda okrutnie, a smakuje całkiem dobrze. No. Wjeżdżamy sobie w kaczkę. Na szczęście to nie są Filipiny i te kaczki są To nie jest bardzo właśnie małe. źle, bo na Filipinach też piórka ma normalnie. Tutaj piórek raczej nie będzie. Jemy Jak? sobie to łyżeczką. Zagryzamy liśćmi, które po wietnamsku nazywają się rauram, a po angielsku laksa. I z takim połączeniem nie ma opcji, żeby nie weszło. Powiem wam, że jestem przerażony tym, że ja to muszę zjeść. Dzień pełen wrażeń, O fuj, wylewa się. pora na kolację. Także wasze zdrowie, moi drodzy, piszcie, co my sobie tutaj jemy z Piotrem. O fuj, wylewa się to. Ale to jest w niektórych krajach to jest przysmak i oczywiście po tym wiecie co się dzieje. Także wiecie. Fuj. Serio, ty Posypać. to pijesz? Tak, tak, ale dosyp sobie soli z pieprzem i jak lubisz, to limonki też. I naprawdę to centralnie jak rosół smakuje, delikatny rosół, nic obrzydliwego. Ja tylko spróbuję, o tak powiem. Jakoś nie kręci mnie, żeby to zjeść całe. Limonki, tak? No trochę sobie limonki zakropić. Okej. Cyk, Czekaj, niżej, niżej. zdróweczko. No faktycznie, no. Jak rosół. I skórka. To dopróbujemy. Od tego żółtego, co? To normalnie. Ja się czasem zastanawiam, dlaczego ja próbuję różnych dziwnych rzeczy. Ale moim zdaniem przynajmniej przetrwam wszędzie. W razie czego? Przetrwam wszędzie, bo już jadłem wszystko. No. Nie ma źle. No naprawdę, nie ma źle. Spodziewałem się, że będzie dużo gorsze, a smakuje... Ta woda smakuje naprawdę jak rosołek, bo to jest ciepłe, żeby nie było, to jest ciepłe. A to smakuje... Do czego to porównać? Jak jajko, no. Jak jajko. Jak jajko, no. Nawet nie czuć tego mięsa za bardzo. No. Także balut zaliczony. Ale na Filipinach i tak jest większy hardcore, bo tam są już piórka. Tam to jest... Oni to z octem jedzą. No i tak, to by było na tyle. 4 jaja zjedzone. Ja spróbowałem pół, wystarczy mi, zaliczone. To by było na tyle dzisiaj. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Dajcie znać, co myślicie. No wiadomo, nie ubliżajcie za bardzo, że jedzą tutaj, no bo to oni tak jedzą, to jedzą. No ale dajcie znać, co myślicie o tym. Mówiłem, że to jest co innego. Nie ma takiego czegoś w Polsce czy w Europie nawet, jedzenia takich rzeczy jak się je tutaj. Myślę, że zrobiliśmy fajny odcinek, trochę wam to zobrazowaliśmy. I tyle. Zapraszamy na kolejne. Wbijajcie też na kanał do Dawida. I przygoda trwa. Pozdro. Trzymajcie się, zostawcie subskrypcję, lajka i komentarz. Na razie.